Dzień dobry Państwu. Fundamentalnym zagadnieniem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji jest pytanie, czy te systemy mogą rozwiązywać problemy i być kreatywnymi na poziomie człowieka. Taki poziom sztucznej inteligencji jest nazywany czasem Artificial General Intelligence. Aby zmierzyć się na poważnie z tym zagadnieniem, potrzebny jest test. I to najlepiej taki, który wykaże autentyczną kreatywność sztucznej inteligencji, czyli, że dane zadanie nigdy nie pojawiło się w danych treningowych. To wyzwanie podjął François Chollet, badacz francuskiego pochodzenia, który opracował test ARC. François Chollet jest absolwentem Politechniki Paryskiej, inżynier informatyk, pracował prawie 10 lat w firmie Google i jest twórca biblioteki Keras. Jest autorem świetnego podręcznika Deep Learning, który został wydany także po polsku pod tytułem Praca z językiem Python i biblioteką Keras. Mam wielki sentyment do tej bardzo dobrej książki. Kluczowym wyzwaniem według Cholleta jest zbudowanie systemu, który będzie potrafił rozwiązywać problemy, z którym wcześniej, to znaczy w trakcie procesu trenowania, nie miał do czynienia. Tak powstał test ARC-AGE, który usiłuje zmierzyć w algorytmie AI faktyczną inteligencję, a nie tylko zdolności do jej imitacji przez memoryzację czy też interpolację, co zdaniem Cholleta mierzą inne benchmarki. Test ARC przypomina łamigłówki z testów na inteligencję. Dla przykładu ilustracja testu, jaką pokazano w Samomi Altmanowi z OpenAI. Test składa się z obrazka na wejściu i obrazka na wyjściu. Należy zrozumieć, jak przykładowy obrazek wejściowy został przetransformowany na przykładowy obrazek wyjściowy. I po prawej mamy test, czyli testowy obrazek, i jak powinien wyglądać testowy obrazek wyjściowy. Podejrzewam, że Państwo łatwo rozwiążecie to zadanie. Nie trudno zauważyć, że w ramach transformacji wejście-wyjście jest dodawany ciemno-niebieski kwadracik wypełniający duży kwadrat. I jeszcze może nieco trudniejsze zadanie. Dane są aż 3 przykłady i jakie będzie rozwiązanie. W opisie do tego filmu jest link do filmu z rozwiązaniem, jakiego dokonał jeden z pracowników OpenAI. To jest relatywnie łatwe zadania dla nas i człowiek zwykle rozwiązuje 95–100% takich łamigłówek. Natomiast dla dużych modeli językowych to jest bardzo trudne zadanie. Model GPT w wersji 3.0 z roku 2020 nie był w stanie rozwiązywać zadań tego typu. Ogłoszono konkurs na portalu Kaggle z tym zadaniem i jesienią 2024 rozstrzygnięto pierwszą oficjalną edycję konkursu. Przyjrzyjmy się zatem wynikom tego konkursu i czy AI jest w stanie rozwiązywać takie kreatywne zadania. Oficjalne wyniki konkursu wydają się rewelacyjnie dobre. Na koncie X Twitter konsorcjum konkursu ARC ogłoszono, że model O3 firmy OpenAI osiągnął zadziwiająco dobry wynik, czyli prawie 88%. W efekcie olbrzymi entuzjazm w mediach, że sztuczna inteligencja jest kreatywna prawie tak jak człowiek, ale czy rzeczywiście? Mało kto zwrócił uwagę, że ten dobry wynik jest na zbiorze testowym semi-private. Co to oznacza? Szczegóły są podane w raporcie technicznym, do którego link zostawiam w opisie filmu. Zbiór semi-private oznacza, że zadania w nim zawarte były wcześniej publikowane i są publicznie dostępne, czyli nie ma gwarancji, że OpenAI nie użył tych danych do trenowania modelu. Jak zatem zapewnić wiarygodny test? Konsorcjum konkursu ARC posiada także tzw. zbiór prywatny Private Evaluation Test, który jest sekretny i oczywiście nie jest publicznie dostępny nawet dla badaczy AI. Aby przeprowadzić test na tym prywatnym, sekretnym zbiorze, należy mieć dostęp do badanego modelu i konsorcjum ARC przeprowadza takie testy samodzielnie. W tym kontekście nie było możliwe, aby OpenAI udostępniło swój najnowszy model podmiotowi zewnętrznemu i de facto nie wiemy, jak faktycznie dobry jest model O3. Realny konkurs ARC odbywa się oczywiście na zbiorze prywatnym i zwycięzca z roku 2024, grupa badawcza The Architects, osiągnął wynik 53,5%. W raporcie technicznym można przeczytać, jak działa ten model. Ten film nagrywam w styczniu 2025 i stan na ten moment jest taki, że łamigłówki ARC są dalej wielkim wyzwaniem dla AI. François Chollet pracuje nad bardziej wyrafinowaną wersją konkursu. Czy to jest dobry test? Zostawiam Państwu odpowiedź na to pytanie.
W tym kontekście też myślę o prawie Goodharta, które brzmi w oryginale: każda obserwowana statystycznie zależność ma skłonność do zawodzenia w momencie, w którym zaczyna być wykorzystywana do celów regulacyjnych, czyli jeśli test ARK będzie celem dla modeli AI, to straci swoją wartość wiarygodnego testu. Dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie.